Hej, witam na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postanowiłam zebrać wszystkie róże, które zostały wydane w ostatnim czasie i porozmawiać o ich zaletach, ewentualnych wadach oraz generalnie o różnicach pomiędzy nimi. Będę mówić o takich markach jak Gucci, Dior, Armani, Make Up by Mario, House Labs i wiele innych. Oczywiście nie posiadam wszystkich kolorów z danej kolekcji, wręcz przeciwnie, posiadam jeden bądź dwa. Natomiast wydaje mi się, że jest to wystarczająco, aby móc wypowiedzieć na temat formuły. Formuła zazwyczaj nie różni się pomiędzy kolorami. Kleję też zdjęcia pozostałych kolorów z danej kolekcji, tak żebyśmy mogli porozmawiać w komentarzach, jaka marka i jaki kolor zainteresowały Was najbardziej. A ja Wam też powiem, czy planuję dodać jakiś kolor do mojej wishlisty, czy może wystarczy mi to, co w mojej kolekcji znajduje się już obecnie. Także jeżeli lubicie róże i jesteście gotowi na różowy zawrót głowy, to serdecznie zapraszam do oglądania. I zacznę, słuchajcie, od różu, który jest najkrócej w mojej kolekcji. Mowa tutaj o nowej formule różu od Dior, Rosy Glow Blush. I ja kupiłam swój w kolorze 006 Berry. Jeżeli chodzi o samą reformulację, ponieważ jak większość z Was pewnie wie, róż ten dostępny był w dwóch kolorach, 001 Pink oraz 004 Coral przez dosyć długi czas. Natomiast niedawno marka zaczęła wielki proces reformulacji w zasadzie całej swojej kolekcji. Pojawiły się nowe formuły cieni, podkładów. Teraz przyszedł czas na róże. Zarówno te z serii Backstage Rosy Glow, jak i te z głównej linii, czyli Rouge Blush. Ja natomiast posiadam tylko te z serii Rosy Glow, także na ich temat się wypowiem. Jeżeli chodzi o takie porównanie stara formuła do nowej, zmieniło się tyle, że nie ma już w tej chwili talku oraz perfum w nowych tych różach. Zmniejszyła się także waga, bo poprzednio mieliśmy 4,4 g, w tej chwili 4,2, także zmniejszyła się waga o 0,2 grama. Dla jednych nie ma to znaczenia, dla innych ma, także wspominam po prostu. Różni się też troszeczkę kompakt. Mam tutaj róż z poprzedniej kolekcji, tej starej, i pokażę Wam najpierw tył opakowań. Widzimy więc, że informacje są ułożone trochę w inny sposób. Na starej wersji mamy kod QR, na nowej już go nie mamy. Natomiast największa różnica, ta, która mnie trochę zdziwiła, dotyczy okładki, ponieważ Dior, czyli nazwa marki, jest napisana inną czcionką. To wydaje mi się dosyć ciekawe i jest to na pewno coś, przez co łatwo możemy odróżnić starą wersję od nowej, jeżeli możemy kupić to gdzieś stacjonarnie. Poza reformulacją do dwóch istniejących kolorów dołożyli 4 nowe, czyli w tej chwili kolekcja liczy 6 kolorów. I z tego, co widziałam w internecie, największe różnice i oburzenie związane z tą reformulacją dotyczy koloru 001 Pink. To jest właśnie ten, który posiadam w tej oryginalnej wersji. Z tego, co widziałam, nowa wersja posiada mniej pigmentu, kolor jest zdecydowanie jaśniejszy, delikatniejszy, trochę jakby kredowy. Mnie ciężko porównać, ponieważ, tak jak mówię, mam tą wersję oryginalną, czy teraz już starą, można powiedzieć. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć porównanie właśnie starej formuły tego koloru do nowej, mogę Wam polecić filmik Sofii z kanału Sofia Sees Beauty. Zostawię może link do niego w opisie. Ona tam właśnie porównywała na każdym policzku starą i nową formułę tego koloru 001 Pink. Także jeżeli nie posiadacie tego koloru, a chcieliście go zakupić i nie wiecie, czy polować jeszcze na tą starą wersję, czy po prostu kupić nową, to zostawię link do jej filmiku w opisie. Natomiast jeżeli chodzi o ten kolor 006 Berry, ja jestem totalnie nim zauroczona. To są róże generalnie, które nie słoczują się w ogóle dobrze. Powiedziałabym wręcz, że słoczują się źle. Na palcu ten kolor wygląda tak. Jest to więc taki ładny, jagodowy, dosyć ładny kolor. Natomiast zdecydowanie są to róże, których trzeba użyć na twarzy, żeby poczuć ich magię. Są bardzo długotrwałe, nowa formuła również daje nam takie delikatne glow. Nie jest to w żaden sposób róż matowy. I te 4 kolory, które Dior wypuścił, są naprawdę bardzo takie oryginalne, świeże, świetne na lato. Kolor Berry, tak jak mówiłam, jagodowy. Wydaje mi się, że w opakowaniu wygląda na ciemniejszy niż słoczuje się na twarzy czy na ręku. W tej chwili też mam go na sobie i wbrew temu, jak ciemno wygląda tutaj, uważam, że przepięknie będzie wyglądał na właśnie bladych, chłodnych karnacjach. Jeżeli chodzi o pozostałe te nowe kolory, jest też kolor Rosewood, który bardzo mi się też podobał. Jest chyba najbardziej uniwersalny z tych nowych kolorów. Nie potrafię sobie wyobrazić, na kim nie wyglądałby dobrze. Jest też kolor Cherry, przepiękna czerwień. Miałam okazję ją swatchować w Sephorze i przyznaję się, że przed rozpoczęciem tego filmu zamówiłam sobie go do domu, bo nie mogę przestać o nim myśleć, a czerwonego różu nie mam w ogóle. Także może za jakiś tydzień do mnie przyjdzie. Ostatni z kolorów to Mahogany, piękny brąz.
Świetnie wygląda na ciemniejszych karnacjach, aczkolwiek widziałam kilka osób z jasną, bardzo jasną karnacją, które potrafiły go ujarzmić i również wyglądały na nich pięknie, z tym, że nakładały go troszeczkę niżej, traktując bardziej w sumie jako kontur niż róż. To, co wydaje mi się, że nie wszyscy wiedzą, to to, że kolory tych róży powiązane są z innym produktem marki Dior, mianowicie z olejkami do ust, czyli Lip Glow Oil. W kolekcji olejków do ust znajdziecie więc odpowiadające kolory różów i odwrotnie. Można więc sparować sobie policzek z ustami i stworzyć taki bardzo monochromatyczny, ale pasujący do siebie look. Jest natomiast jeden kolor tego olejku o nazwie Raspberry, który nie ma odpowiednika w różu, także zastanawiam się, czy to będzie następny kolor, który Dior wprowadzi w formie różu do policzków. Byłoby bardzo fajnie, ale tyle o Dior, przejdźmy dalej. Make Up by Mario niedawno wydał nowy produkt, kolekcja kremowych różów o nazwie Soft Pop Plumping Blush Veil. Jest to ta sama przecudowna formuła jak jego Skin Enhancers, także jeżeli próbowaliście tamtych kompaktów, to bardzo możliwe, że ta również Wam się spodoba. Jest to formuła bardzo delikatna, dzienna taka, można by powiedzieć. Natomiast pigment można zbudować i ciężko sobie zrobić nim krzywdę. Mam osobny filmik poświęcony właśnie tym różom, także nie będę teraz za dużo czasu na ich temat mówić, ale pokażę Wam, jakie mam kolory. Pierwszy z nich to Barely Blushing, a drugi, który w sumie już pokazywałam, ale nie mówiłam, to jest Perfect Pink. W kolekcji natomiast znajdują się jeszcze 4 inne kolory. Wszystkie powiedziałabym bardzo standardowe, bardzo popularne. Mamy więc kilka odcieni różu, koralowy kolor oraz bardziej nude. Na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Ja mimo tego, że formułę bardzo lubię, jestem usatysfakcjonowana tymi 2, które posiadam i nie czuję potrzeby kupować następnego. Nie ma po prostu tutaj żadnego takiego fan koloru, który wniósłby coś nowego do mojej kolekcji, dlatego poprzestanę na tych 2. Następna pozycja to róże Armani Luminous Silk Glow Blush. I również już Wam pokazywałam na swoim kanale, także do filmu tego również odnośnik będzie w opisie. Posiadam 2 kolory. Pierwszy z nich to 50 Euphoric i to jest taki brzoskwiniowy róż ze złotymi drobinkami. Natomiast drugi kolor to 10 Intimate i jest to po prostu matowy, brzoskwiniowy beżyk. Co ciekawe, w kolekcji ukazało się 8 kolorów, natomiast nie znalazłam ani jednego miejsca na świecie, gdzie dostępnych jest wszystkie 8. Różni się to bardzo pomiędzy krajami, a także drogeriami w danym kraju. Na przykład w mojej kanadyjskiej Sephorze dostępne są 4 kolory, natomiast kolor 10, który kupiłam właśnie tutaj w Sephorze, zniknął ze strony, pojawił się na jego miejsce jakiś inny. Natomiast na oficjalnej stronie marki Armani w Kanadzie dostępnych jest 5 kolorów, włączając ten Intimate. Jak patrzyłam w Stanach jakiś czas temu, tam dostępnych jest w ogóle jeszcze inne kolory, bodajże 6. Wyobrażam więc sobie, że w Europie jest podobnie. Bardzo możliwe, że macie inny wybór niż ja, czy mają Stany. I tutaj na początku chciałam dokupić jeszcze jeden kolor, taki chłodny, różowy, jasny różowy. Natomiast w międzyczasie Gucci również rozszerzył swoją ofertę i dodał właśnie taki przepiękny, chłodny, jasny różowy i szczerze mówiąc pomiędzy tymi 2 formułami raczej skłaniałabym się ku Gucci. I jako, że jest też dla mnie dużo łatwiej dostępny niż ten Armani, pójdę w tą stronę. Także formuła jest przepiękna, jeżeli myśleliście o nich, to szczerze polecam, natomiast mnie te 2 kolory już wystarczą. I skoro wspomniałam już o Gucci, to powiedzmy też i o tej marce. Produkt nazywa się Luminous Matte Beauty Blush. I w tej chwili w ofercie mamy aż 9 kolorów. Ja posiadam tylko jeden z tej jakby oryginalnej kolekcji. Jest to kolor 05 Rosy Beige. Jest absolutnie cudowny i też bardzo oryginalny, przynajmniej jak na moją kolekcję. Taki zgaszony, różany beż. Natomiast kolor, który chciałabym dodać do swojej kolekcji, nosi numerek 07 True Pink. I jest to właśnie taki piękny, chłodny, jasny, różowy. Bardzo jestem ciekawa, jak wypadłby w porównaniu do kultowego już różu od Dior, czyli 001 Pink. Gdzieś go tu miałam. Do tego ten wydaje mi się w samym opakowaniu bardziej intensywny, natomiast nie miałam okazji porównać je obok siebie, także nie wiem jak wypadną. Jeżeli chodzi o ceny, róże od Gucci są kilka dolarów droższe niż Dior, natomiast zawierają prawie 1 gram produktu więcej, co jak na róże jest dosyć dużo. Natomiast wracając do samej formuły,
Jest to formuła, która naprawdę bardzo dużo wybacza. Jedna z tych, które mogę nakładać w pośpiechu i nie boję się, że zrobię sobie jakieś placki. Bardzo szybko się blenduje. Dior natomiast jest bardziej suchy. Nie mówię, że źle się blenduje, bo wcale tak nie jest, natomiast trochę inaczej trzeba z nim pracować. Z Gucci nie muszę się zastanawiać, biorę po prostu duży, puchaty pędzel i nakładam na cały policzek. Także tutaj z pewnością wpadnie jeszcze jeden kolor, 07 True Pink. Czy więcej? Nie wiem, nie wykluczam jeszcze tego. W przyszłości chciałabym dodać do swojej kolekcji coś bardziej koralowego, ponieważ nie mam za dużo takich kolorów. Natomiast tutaj nie wiem, czy nie wolałabym pójść w stronę Diora. Tak jak mówię, obie formuły bardzo lubię, także zobaczymy. Ale idźmy dalej. Kolejny róż, który był w ostatnim czasie, może bardziej 2 miesiące temu, ale był bardzo popularny. Był to róż od Haus Labs o nazwie Color Fuse Blush. Marka Lady Gagi przeszła ogromną transformację, weszła do Sephory i trzeba przyznać, że udało im się. Osiągnęli bardzo duży sukces. Jeżeli chodzi o róże, dostępnych było na początku 5 kolorów i mówię w formie przeszłej, ponieważ w tej chwili jak weszłam na stronę, przygotowując się do tego filmu, zauważyłam, że ze strony Sephory kanadyjskiej zniknęły 2 kolory, czyli są tylko 3. I to nie tak, że pozostałe 2 nie są dostępne, czy są po prostu wyprzedane, po prostu ich nie ma w ofercie. Bardzo dziwne. Natomiast pomijając to, ja mam go w kolorze Dragon Fruit Days i jest to również chłodny, ale intensywny różowy, bardzo intensywny, zdecydowanie mocniejszy niż odpowiedniki z Dior czy Gucci. I róże te od Haus Labs charakteryzuje bardzo specjalna formuła. Wzbogacona jest fermentowaną arnikę, składnik, który marka wydaje mi się, że traktuje jako kluczowy, ponieważ pojawia się w wielu ich produktach. Ma on za zadanie zredukować zaczerwienienia. I nie wiem, czy to jest zasługa tego składnika, czy nie, natomiast ten róż jest niezwykle delikatny w dotyku. Taki jedwabisty, mięciutki, no coś pięknego. Dodatkowo jest przeogromny. Ten kompakt zawiera aż 11 gram produktu, co jest tak naprawdę 2 razy tyle, co przeciętny róż jakiejkolwiek innej marki, ponieważ zazwyczaj one oscylują pomiędzy 5-6 gram, czasem 4,5. 11 to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie jest więc to produkt dla każdego. Znam osoby, które mają dużą kolekcję i generalnie nie lubią bardzo dużych produktów, ponieważ wiedzą, że nigdy nie zużyją go na tyle, żeby czuć się z tym dobrze, żeby czuć, że dany produkt używają. I przyznam, że dla mnie troszeczkę też jest to problem. Może inaczej. Myślałam wcześniej o zakupie jeszcze jednego koloru o nazwie Hibiscus Haze, ale ostatecznie stwierdziłam, że jest jednak za duży, kolor nie jest tak oryginalny jak ten, także nie byłam w stanie jakoś sobie usprawiedliwić tego. Wydaje mi się, że takich właśnie nudziakowych broskwinek jest od groma i mogę znaleźć coś w równie dobrej formule, ale jednak mniejszego. Tego na pewno też nie zużyję, natomiast jest to, mówię, coś interesującego, coś innego, oryginalnego, także nie mam z tym problemu, żeby w mojej kolekcji sobie leżał. Zostały mi jeszcze 3 róże do omówienia, a ja gadam jak najęta, także postaram się troszeczkę przyspieszyć. Następny róż, o którym chciałabym z Wami porozmawiać, to róż od Say i jest to kremowe cudeńko o nazwie Glow Sculpt. Ja mam go w kolorze Pink Glow. Próbowałam go na wizji, że tak powiem, w ostatnim Chat Makeup i wydaje mi się, że zgodziliście się ze mną w komentarzach, że efekt na policzku jest przepiękny. Jest to jakby połączenie różu i rozświetlacza, bądź po prostu róż z bardzo wysokim połyskiem. Daje efekt mokrej skóry i kolor, który wybrałam, tak jak mówiłam, jest to Pink Glow, to jest ten najjaśniejszy. To jest naprawdę, słuchajcie, spełnienie marzeń. Jeżeli lubicie takie kremowe, mokre formuły z dużym połyskiem, to jest, słuchajcie, to. Bardzo mi się też podoba, że mogę ten produkt dozować. Nałożenie w takiej delikatnej pierwszej warstwy daje dosyć subtelny efekt, natomiast równie piękny. Natomiast spokojnie można efekt nadbudować, dołożyć pigmentu, jak i błysku, także jesteście widziani z kosmosu. Wiem, że fani takich rozświetlaczy również są na moim kanale, także to jest dla Was. I tutaj nie mam wątpliwości, zdecydowanie potrzebuję co najmniej jeszcze jednego koloru. W ofercie jest ich 5 i to, co jest fajne, to to, że możemy kupić sam wkład. I jeżeli mamy jakąś pustą paletę, w której mamy produkty do twarzy, można po prostu sobie tam włożyć ten wkład i w ten sposób oszczędzić trochę pieniędzy, ponieważ ta różnica pomiędzy samym wkładem a kompaktem jest całkiem znacząca. Nie zawsze tak jest, dlatego o tym wspominam. Mnie bardzo podoba się kolor Mauve Glow.
troszeczkę ciemniejszy niż ten, oraz Quartz Glow, czyli jeden idzie w stronę mauve, drugi idzie bardziej w stronę takiego złota, brąz. Jeżeli nie będzie zbyt ciemny bądź ciepły, to myślę, że bardzo ładnie na skórze będzie wyglądał latem. I ja, słuchajcie, naprawdę jestem bardzo zachwycona tym produktem, aż sama się nie spodziewałam, że aż tak bardzo mnie zaskoczy. Może wiecie, moja kolekcja produktów, czy w ogóle różów kremowych, płynnych jest całkiem solidna, natomiast ten produkt po pierwszym użyciu automatycznie poszedł do mojego top 5. Coś wspaniałego. Krótko chciałabym też porozmawiać o różach od Hermes Silky Blush Powder. Niedawno ukazały się nowe kolory, stąd pomysł, żeby wciągnąć go też na tą listę. W tej chwili jest ich bodajże 12, ale mogę się mylić, nie śledzę Hermes aż tak bardzo. Natomiast 12 jest na kanadyjskiej stronie marki. Jest to róż na pewno bardzo luksusowy. Samo opakowanie jest niezwykle eleganckie, jednocześnie będąc prostym opakowaniem. Biało-złoty kompakt. Największy minus tej kolekcji, oczywiście obok ceny, która jest kosmiczna, są kolory. Wszystkie są bardzo jasne i to w odcieniach nude i różu. Bardzo mało w nich różnorodności. Natomiast jeżeli chodzi o formułę, jest niezwykle jedwabista, o wykończeniu takim semi-mat. Jest to też róż bardzo długotrwały, przynajmniej na mnie, i bardzo ładnie się blendujący. Naprawdę nic złego nie mogę o tej formule powiedzieć. Natomiast czy warta jest ponad $100, kiedy na rynku dalej luksusowym, bo jak zauważyliście, mówię tutaj o wyłącznie markach luksusowych, są o połowę tańsze, również jedwabiste i przepięknie wyglądające na skórze róże? To zależy. Zdecydowanie płacimy tutaj sporą część tej ceny za markę. Nie uważam, żeby było to złe, jeżeli komuś na tym zależy, bądź po prostu lubi markę. Sama mam jeden róż, jak widzicie, od marki Hermes. Mój jest w kolorze 54, nie powiedziałam tego. I nie wykluczam, że w przyszłości dokupię jeszcze jakiś kolor, jeżeli wyjdą z czymś wyjątkowym. Natomiast na ten moment tego nie zrobię, ponieważ żaden z kolorów do mnie nie krzyczy, ale jeśli pojawiłby się jakiś interesujący kolor, to bardzo chętnie, bo formuła jest naprawdę przepiękna. I słuchajcie, ostatni róż, trochę mniej luksusowy, ale również high-end, bo sprzedawany w Sephorze, to róż z Too Faced Cloud Crush. On wyszedł chyba w tym samym czasie co Armani i House Loves, dlatego też chciałam go umieścić. I mój jest w kolorze Golden Hour. Jest to taki satynowy, brzoskwiniowy róż z drobinkami. Natomiast w ofercie jest jeszcze 5 innych kolorów i są dostępne zarówno kolory matowe, jak i właśnie satynowe, tak jak ten mój. Pokażę może jeszcze Wam go z bliska. Bardzo w ogóle słodziutki kompakt mają te róże, wyglądają naprawdę uroczo. Porównując natomiast formułę do, niech będzie już Armani i House Lab, które wyszły w tym samym czasie, jest to na pewno bardziej błyszcząca formuła, posiadająca więcej drobinek, do takich drobinek, które troszeczkę widać. Przyznaję, że są dni, w które po niego sięgam, natomiast nie jest to za często. Po pierwsze, ten połysk jest dla mnie troszeczkę za mocny, jeżeli chodzi o produkty pudrowe. W kremowych jest inaczej. Tutaj ten efekt mokrej skóry uwielbiam i bardzo chcę, żeby był mocny. Natomiast jeżeli chodzi o takie pudrowe, satynowe róże, tutaj mam wrażenie, że tak sztucznie to wygląda na policzku, jeżeli to nie jest taki mokry błysk. Po prostu wygląda ten mniej naturalnie, niż gdybym miała jego odpowiednik w wersji kremowej. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I tak jak przystało na Too Faced, jest to produkt perfumowany. To również nigdy nie jest moim pierwszym wyborem. Ja zazwyczaj preferuję albo brak zapachu, albo bardzo, bardzo delikatny. Tutaj jednak, nawet trzymając go teraz tak blisko twarzy, czuję taką słodycz. I zdecydowanie czuć ten zapach, kiedy nakładamy produkt na policzek. Natomiast przyznaję, że nie powoduje u mnie żadnych podrażnień, także czy jest to plus, czy minus, musicie zdecydować sami. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo się cieszę, że mam go w swojej kolekcji, ale nie planuję kupić więcej kolorów. Tak naprawdę oryginalnie planowałam kupić inny kolor, taki właśnie chłodny, jasny, różowy. W wersji matowej on był, z tego co pamiętam, i nazywał się chyba Candy Clouds. Natomiast nie był dostępny wtedy, kiedy kupowałam te róże. Także drugim moim wyborem było właśnie Golden Hour. I kto wie, być może moja opinia na temat tych róży byłaby inna, gdybym kupiła właśnie wersję matową, tą Candy Clouds. Bardzo możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o tą satynową formułę, tutaj ten jeden mi wystarczy. I to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście słuchając tylko i wyłącznie o różach. Dajcie mi znać w komentarzach, czy macie któryś z tych róży, jeżeli tak, to jaki kolor i co o nim myślicie. Albo jeżeli myślicie nad kupnem któregoś z tych róży, to również proszę mi dać znać. Bardzo jestem ciekawa, które róże bardziej Was pociągają. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!